Cześć, nazywam się Michał Szopa, jestem product ownerem w firmie SimLab. Wspólnie z zespołem stworzyliśmy aplikację dedykowaną dla użytkowników smart home i automatyki budynkowej. W dniu dzisiejszym gościmy u naszych partnerów z Nice Group. Naszym gospodarzem jest Karol Drożyński z Nice Polska. Witam serdecznie. Zaprosiliśmy naszych kolegów z gliwickiego SimLabu, aby przynieśli nasz showroom Nice do świata 3D platformy Simon. Opowiedzą nam o nowych rozwiązaniach, które czekają na użytkowników, wspomną o ukrytych funkcjonalnościach samej aplikacji i powiedzą, jak wykorzystać wszystkie te nowości, by w sposób kompleksowy sterować naszym inteligentnym domem. Karolu, czy możesz nam powiedzieć, tak w skrócie, gdzie jesteśmy i do czego służą te wszystkie urządzenia, które tutaj się znajdują? Po pierwsze, znajdujemy się w showroomie produktów Nice. Głównie rolet, jak widzimy za sobą, ale również urządzeń smart, które wykorzystywane są w naszym ekosystemie Yubi. Warto wspomnieć, że oprócz prezentacji produktów, salka ta wykorzystywana jest również, żeby szkolić naszych instalatorów. Czy dobrze rozumiem, że będziemy mogli sterować na stałe wszystkimi tymi urządzeniami z poziomu aplikacji Simon? Tak jest. Po zakończonym projekcie, oprócz tego, że będziecie mogli sterować tymi urządzeniami korzystając ze skanu 3D, będzie można również dorzucić do niego różne informacje na temat zainstalowanych tu urządzeń, takich jak na przykład zdjęcia, filmy, opis tych urządzeń, karty katalogowe bądź instrukcje obsługi. Ciekawi mnie natomiast, co kryje się za określeniem rozszerzenie 3D dla aplikacji Yubi. Przede wszystkim należy tą przestrzeń, w której jesteśmy, przenieść do świata 3D. Najprostszym rozwiązaniem jest zwykły smartfon z aplikacją Matterport Capture, która jest dostępna zarówno na telefony z systemem Android, jak i iOS. Możemy skan wykonać ręcznie, zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się w aplikacji Matterport lub z użyciem statywu i urządzenia Matterport Axis pozwalającego na zamontowanie telefonu, które można kupić za około 550 zł. Dobrym rozwiązaniem jest również kamera 360 stopni, która może się przydać także podczas uwieczniania rodzinnych wycieczek. Jednak, aby osiągnąć efekt wow porównywalny z nawigacją w grze komputerowej, można też skorzystać z usługi skanowania profesjonalnym skanerem. Bez problemu można znaleźć firmę zajmującą się takimi usługami skanowania za rozsądne pieniądze, a gdyby był z tym problem, można się zgłosić do nas, a my wskażemy partnera, który to dla Was wykona. Dzięki temu jesteśmy w stanie stworzyć bardzo precyzyjny i profesjonalny spacer po naszym domu, mieszkaniu bądź każdej innej przestrzeni, która przyjdzie nam do głowy. Rozumiem, czyli zaczynamy od skanowania naszych przestrzeni treningowych, tak? Tak, dokładnie. W takim razie oddaję salkę screen do Waszej dyspozycji i niech się dzieje magia 3D. Zatem mamy już obie sale w przestrzeni wirtualnej. Czy możemy rozpocząć proces łączenia urządzeń Nice i aplikacji Simon i korzystania ze wszystkich funkcjonalności? Jeszcze niestety nie mamy do tego dostępu, ponieważ skan, który wykonaliśmy obecnie, on się musi przeprocesować w chmurze. Gdy tylko będziemy mieli ten link, a zajmie to około godziny czasu dla takiego pomieszczenia jak tutaj, będziemy mogli połączyć wszystko razem w całość, dodać elementy IoT, dodać także asety, zdjęcia i wszystkie inne rzeczy, tak aby opisać tą przestrzeń w naszej aplikacji. Rozumiem, czyli zostajemy tutaj przez jeszcze godzinę, a po otrzymaniu linku działamy dalej. Byłoby bardzo miło dalej korzystać z Waszej gościny, natomiast możemy to wszystko zrobić w tej chwili zdalnie z naszego biura w Gliwicach, więc my się spakujemy, pojedziemy tam, a z Tobą połączymy się, myślę, w dniu jutrzejszym, aby sprawdzić, czy wszystko działa. Będziesz miał możliwość podejścia tutaj i sprawdzenia, czy rzeczywiście sterujemy tym showroomem? Tak, jak najbardziej. Proszę tylko postarajcie się nie wyłączyć światła ani projektora, jak akurat będziemy prowadzili tutaj szkolenie. Oprócz tego bardzo dziękuję za pokazanie, jak wygląda cały proces skanowania. Było bardzo miło Was gościć. Oczywiście postaramy się nie wyłączać nic w trakcie szkolenia. Nam również było bardzo miło. Dziękuję Ci bardzo, Karol. Miło było Cię poznać i być tutaj. Do zobaczenia. Do widzenia. Witam ponownie. Jestem z powrotem w siedzibie firmy SimLab w Gliwicach. W dniu wczorajszym robiliśmy skanowanie sal szkoleniowych w Pruszkowie, natomiast w dniu dzisiejszym w kilku prostych krokach chciałbym pokazać, w jaki sposób stworzyć projekt w aplikacji Simon. Zaczniemy od utworzenia nowego projektu na bazie spaceru Matterport powstałego w wyniku wczorajszego skanowania. W pierwszym kroku łączymy się z centralką Yubi, do której dostęp otrzymaliśmy od Karola.
Z centralki importujemy pokoje oraz urządzenia IoT, a także wklejamy nasz link do spaceru 3D Matterport. Gdy mamy już zaimportowane pokoje i urządzenia, pozostaje nam tylko zabawa w rozmieszczenie ich w wirtualnej przestrzeni 3D. Oczywiście, jeżeli chcemy, możemy również urządzenia dostosować do naszych indywidualnych potrzeb. Zacznijmy od przypisania zaimportowanych pokoi do lokalizacji w naszym spacerze. Jak widać, do naszych pokoi automatycznie zostały dodane wszystkie urządzenia podłączone do centralki. Teraz, w zależności od naszych potrzeb, możemy przenosić urządzenia między pokojami i modyfikować ich ustawienia, zmienić wygląd lub nazwę, ukryć niepotrzebne funkcje, a także rozdzielić je na pojedyncze elementy. Następnie pozostaje nam rozmieścić urządzenia w przestrzeni 3D, którymi za chwilę będziemy mogli sterować. Na koniec, dobierając kilka urządzeń, skonfigurujemy scenę zmieniającą showroom w salę do prowadzenia prezentacji z wykorzystaniem rzutnika. Projekt jest gotowy od strony sterowania IoT. Zanim pokażemy dodatkowe funkcje, sprawdźmy, czy rzeczywiście mamy połączenie z centralką Yubi. Dzwonimy do Karola. Cześć Karol, słychać nas? Tak, słychać Was. Bardzo miło mi Was znowu widzieć. Skany wyszły bardzo dobrze. Utworzyliśmy już projekt sali szkoleniowej w aplikacji i połączyliśmy się z Waszą centralką. Zróbmy krótki test, włączymy kilka urządzeń, a później aktywujemy prostą scenę. Rozumiem, czyli wszystko już jest skonfigurowane tak, jak powinno być. Zaraz się o tym przekonamy. I spróbujmy jeszcze uruchomić scenę, którą przygotowaliśmy. OK, jak widać, nasza aplikacja poprawnie komunikuje się z Waszą centralką. Teraz przejdziemy do dodatkowych funkcji, a jak uznamy, że projekt jest skończony, wyślemy Ci do niego dostęp. Czekam w takim razie tylko na public link, by samemu móc przetestować rozwiązania. Jeszcze raz dzięki. Trzymaj się. Dzięki, do zobaczenia. Teraz przejdźmy do dodatkowych funkcji. Dodajmy do naszego projektu różne dokumenty, opisy i linki związane z wyposażeniem. Połączmy je z timeline'em i pokażmy, jak działają tikety. Wybierzmy sobie jedno urządzenie i je opiszmy. Zazwyczaj użytkownik wrzuca tu wszelkie informacje pod swoje prywatne potrzeby, ale tym razem utworzymy coś na wzór karty katalogowej produktu. Podpinamy różne elementy opisujące te urządzenia dla potencjalnego gościa lub klienta. Jeśli obiekt wymaga regularnych działań, takich jak np. przeglądy gwarancyjne lub bieżąca obsługa, albo po prostu chcemy mieć powiadomienie o jakimś zadaniu, możemy je ustawić jako wydarzenie, które doda się do naszej osi czasu. Dzięki niej będziemy na bieżąco powiadamiani o aktualnych zadaniach do wykonania. Kolejnym narzędziem w naszej aplikacji jest system ticketów, za pomocą którego możemy zgłosić usterki, awarie lub inne zadania związane z utrzymaniem obiektu i przypisać je do konkretnej osoby odpowiedzialnej za jej zrealizowanie. A na koniec taka ciekawostka. Interior Editor to narzędzie, które umożliwia aranżację wnętrza za pomocą modeli 3D. Teraz możesz testować, jak Twój fotel wygląda z żyrandolem na oparciu, lodówką jako stolikiem kawowym, czy jakimś innym pomysłem, który przyjdzie Ci do głowy. Twórczość na całego. Poznaliście już wszystkie najważniejsze funkcjonalności aplikacji Simon, w której powstał wirtualny showroom Nice. Aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na nasze kanały w social mediach. A najlepiej sami przetestujcie darmową wersję aplikacji. Linki do strony produktowej, a także do wirtualnego showroomu Nice znajdziecie w opisie filmu. Dziękuję i do zobaczenia.